Wylatujemy z deszczowego Poznania, by po ponad 2 godzinach wylądować na południu Włoch, w słonecznym Bari, stolicy Apulii. Po wynajęciu samochodu opuszczamy Apulię i udajemy się do Matery, stolicy regionu Basilicata, która należy do najdłużej stale zamieszkałych miast na świecie, czyli od około 9000 lat. Nasza wizyta przypada wiosną, na przełomie marca i kwietnia. Palazzo dell'Annunziata, XVIII-wieczny pałac znajdujący się na Piazza Vittorio Veneto. Najpierw mieścił klasztor dominikanów, następnie stał się dworem, a później gimnazjum. Dzisiaj mieści bibliotekę i kino. Z placu Vittorio Veneto udajemy się schodami w dół do dzielnicy Sasso Barisano. Po przejściu skalnego korytarza naszym oczom ukazuje się inny świat, zbudowany w większości ze zszarzałego kamienia i podobnych dachówek, nad którymi góruje katedra. Z tarasu widokowego doskonale widać plątaninę uliczek i schodów z mnóstwem wzniesień i zakrętów. Osoba, która tutaj dotarła pierwszy raz, za każdym zakrętem odkrywa coś interesującego. Każdy dom jest inny i prawie każdy jest wciśnięty nad, pod lub obok innego budynku. W tym pozornym chaosie widać jednak harmonijną koegzystencję, która pozwala bez przeszkód przemieszczać się w dowolny punkt miasta. Kościół San Vito di Lombardo, XIII wiek. Zewnętrzna fasada kościoła San Vito di Lombardo z XIII wieku nie wyróżnia się niczym od sąsiednich budynków. Klasztor Sant'Agostino to włoski zabytek narodowy, znajdujący się w Sasso Barisano, zbudowany w 1593 roku wraz z kościołem o tej samej nazwie, na skalnej krypcie San Giuliano z XII wieku. Rok temu się dowiedziałem o tym miejscu, o Materze, a teraz jestem. Super miejsce, niezwykłe, absolutnie warte zwiedzenia. Chyba tutaj to jest. Zielony skwerek na wysokościach. Chyba, że tak. Piazza Duomo. Na Piazza Duomo wznosi się katedra w stylu romańskim, charakterystycznym dla Apulii. Została zbudowana w XIII wieku na najwyższym szczycie dzielnicy Civita. Ja tu jestem. A malutka to. Kościół świętego Franciszka z Asyżu, prawie całkowicie przebudowany w 1670 roku w stylu barokowym, a zewnętrzna fasada jest w stylu późnobarokowym. Wewnątrz znajduje się starożytna krypta świętych Piotra i Pawła, w której zachował się fresk przedstawiający wizytę papieża Urbana II w Materze w 1093 roku.
Mówiąc o Materze, należy wspomnieć o bardzo trudnych warunkach życia i mieszkańców do lat 50. XX wieku, kiedy nie było podstawowej infrastruktury miejskiej, czyli instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej, podstawowej opieki medycznej. Natomiast czymś powszechnym było ubóstwo jej mieszkańców, choroby i analfabetyzm. W 1950 roku Alcide de Gasperi, ówczesny premier Włoch, nazwał ją wstydem narodowym. Ludzie spali w domach wydrążonych w skale, bez światła dziennego, razem ze zwierzętami gospodarskimi. W pierwszej połowie lat 50. rozpoczęto budowę nowych dzielnic i nierzadko przymusową relokację mieszkańców. Do mieszkańców bogatej północy Włoch ta informacja dotarła dopiero po opublikowaniu w 1945 roku książki Carlo Levi pod tytułem Chrystus zatrzymał się w Eboli. Carlo Levi został zesłany w połowie lat 30. za działalność antyfaszystowską do Grassano, a następnie przeniesiony do Aliano, która w książce nosi nazwę Galliano, naśladując lokalną wymowę. W sposób realistyczny opisuje codzienność i wzajemne relacje pomiędzy chłopami, urzędnikami, lekarzami i klerem. Tutaj chrześcijańskie Włochy są mocno osadzone na fundamencie wierzeń ludowych, magii i przesądów. Na przykład wierzono, że tęcza powoduje żółtaczkę, jeżeli jej koniec dotknie suszącej się bielizny. Dopiero w latach 70. zaczęto myśleć o ocaleniu skalnego miasta, a w 1993 roku Matera została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Santa Maria di Idris, kościół wykuty w skale. Kościół świętych Piotra i Pawła, popularnie zwany jako San Pietro Caveoso, zbudowany w 1218 roku, jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. W XVII wieku cała budowla ulegała licznym zmianom i dobudowano dzwonnicę. Wszystko w stylu barokowym. Wewnątrz znajdują się liczne XVIII-wieczne malowidła i freski świętych. Wąwóz Gravina ogranicza dwie starożytne dzielnice miasta – Sasso Barisano i Sasso Caveoso. Po drugiej stronie znajduje się Murgia, część regionalnego parku archeologicznego, historyczno-przyrodniczego kościołów skalnych. Kościół San Giovanni Battista został zbudowany w 1233 roku w stylu romańskim. Wewnątrz znajdują się trzy nawy. Duże sklepienie żaglowe zostało przebudowane w 1793 roku. Nocna panorama miasta jest równie piękna i tajemnicza jak w dzień. Nakręcono tutaj wiele historycznych filmów, w których Matera odgrywała najczęściej rolę Jerozolimy. Możemy ją zobaczyć w Pasji Mela Gibsona, No Time to Die, czyli w jednym z odcinków Jamesa Bonda, a także w teledysku zespołu Metallica Spit Out the Bone.